Witajcie w drugim odcinku nowej serii dotyczącej najlepszych samochodów do wyznaczonej kwoty. Dzisiejszy budżet to 15 000 zł. Jest to najtrudniejsza kwota, gdyż wybór aut jest ogromny. Wybrałem te, które moim zdaniem będą najlepsze. Zaczynajmy. Zestawienie zaczynamy od chyba najbardziej znanego auta przez Polaków. Bardzo tani samochód w utrzymaniu, tanie części zamienne i powszechnie dostępne. Do tego prosta budowa i solidność. Może nie jest aż tak świetna jak poprzedniczka, ale nadal jest to bardzo dobre auto. Łatwo będzie znaleźć egzemplarz z polskiego salonu. Również auto poflotowe, wyeksploatowane. Z benzyn dobrą opcją będzie 105-konny 1.6 Twinport Ecotec. Największym minusem tego silnika są awarie klap w kolektorze dolotowym, a bywają one bardzo kosztowne. Polecany jest również 1.8 o mocy 125 koni. Prosta, trwała konstrukcja, tolerująca gaz. A diesle to 1.7 od Isuzu bez koła dwumasowego oraz 1.9 CDTI od Fiata. Już nie tak atrakcyjny jak poprzednia generacja, lecz nadal solidny kompakt. Często był wybierany przez floty. Zachowawczy wygląd nadrabiają wzorowe właściwości jezdne. Części do Focusa nie są przesadnie drogie i koszty utrzymania nie będą należały do tych najwyższych. Dodatkowo Focus jak na segment C jest bardzo przestronny we wnętrzu. Przy wyborze auta uwaga na te poflotowe. Jeśli chodzi o silniki, to lepiej wybrać jednostkę benzynową. 100-konne 1.6 oraz 2.0 są bezawaryjne i bardzo chwalone. 115-konne 1.6 ma już zmienne fazy rozrządu i o wiele bardziej skomplikowaną budowę. Ze względu na aluminiowy blok silnika oraz częste wypalania gniazd zaworowych, montowanie LPG jest odradzane. Zastąpił kiepski model Stilo. Był to skok jakościowy o 2 poziomy. Przy kupnie łatwo znajdziemy ładny, niezajechany egzemplarz. Ale za to z drugiej strony sprzedaż auta będzie o wiele trudniejsza. Swoją drogą Bravo dość dużo traci na wartości. Największym atutem pojazdu są świetne silniki. Generalnie wszystkie odmiany 1.4 cieszą się dobrą opinią. Złotym środkiem okazuje się wersja T-Jet o mocy 120 koni. Diesel również nie ma złych wyborów. Jednak najlepszym będzie 120-konny 1.6 oraz 150-konny 1.9. Synonim niezawodności w motoryzacji. Jednak czy naprawdę tak jest? Zdecydowanie. Przy odpowiednim użytkowaniu jest po prostu nie do zdarcia. Jedyne minusy to stosunkowo wysoka cena zakupu oraz części zamiennych. Będą one minimalnie droższe niż np. do Volkswagena. Nieco konserwatywna sylwetka odpłaca się niezawodnością. Kolejnym atutem są świetne silniki. Zdecydowanie lepszym wyborem będą benzyniaki. Wszystkie na łańcuchu. Bazowy motor 1.4 VVTi to trwała, prosta jednostka. Podobnie jak wersja 1.6, również ze zmiennymi fazami rozrządu. Zapewnia o wiele lepszą dynamikę przy niewiele większym spalaniu. Jest jeszcze silnik 1.8 o mocy niecałych 200 koni zapożyczony od Celiki. A jeśli diesel, to najlepszym wyborem będzie 1.4 D4D o mocy 90 koni. Dobra alternatywa dla niemieckiej i japońskiej konkurencji. Przede wszystkim komfortowe zawieszenie i dobre właściwości jezdne. Mimo swoich problemów z elektroniką, to całkiem udane auto. Duży atut to wysoka odporność na korozję. Cena zakupu również będzie nieco niższa niż u konkurencji. Jeśli chodzi o silniki, to dobrym opcją będzie benzynowy 1.6 o mocy 109 koni. Jest to jednostka niezawodna o dość prostej budowie. Jest jeszcze 1.6 THP Turbo oraz wolnosący 1.6 VTI. Oba te silniki były konstruowane wraz z BMW i bywają dość kłopotliwe. Polecane są również 3 organy wersji 2.0. Diesle to udane konstrukcje HDI o pojemności 1.6 oraz 2.0. Jeden z mniej popularnych kompaktów na rynku, lecz solidny, trwały i godny polecenia. Z pewnością niepowtarzalny wygląd wyróżnia to auto. Niestety koszty utrzymania
nie należą do tych najniższych. Bardzo często nie ma zamienników i trzeba kupować drogie, oryginalne części. Zresztą podobnie jak z BMW. W standardzie znajdziemy w nim system bezpieczeństwa, za które u konkurencji musielibyśmy to płacić. Auto w dużym stopniu bazuje na Fordzie Focusie. Przede wszystkim posiada ten sam układ jezdny oraz ma fordowskie silniki. Najlepszym wyborem z benzyn będzie jednostka 2.0 oraz 1.6, a diesle to motory PSA 1.6, 2.0 oraz jednostki Volvo 2.0 oraz 2.4. Dla miłośników szybszej jazdy są jeszcze silniki od Volvo, benzynowe 2.4 i 2.5. Kolejny Japończyk w zestawieniu. Bardzo trwały, świetny kompakt z dobrymi silnikami. Lecz jego największy wróg to korozja. Przy zakupie obowiązkowo trzeba sprawdzić auto pod tym kątem. Płyta podłogowa pochodzi z Focusa. A co z silnikami? O wiele lepiej wypadają benzyniaki. Najlepszymi wyborami będzie 1.6 oraz nieco droższy w utrzymaniu, lecz zapewniający lepszą dynamikę 2.0. Jeśli byśmy chcieli diesla, to 90-kołowny 1.6 będzie najlepszą opcją. Ewentualnie motory 2-litrowe. I już ostatni kompakt. Uważam, że ciekawsza alternatywa dla Golfa. Lecz Leon nie jest już tak solidny jak jego pierwsza generacja. Nadal posiada świetne właściwości jezdne i dynamiczną sylwetkę. Do tego w ofercie ma również dobre silniki. Z benzyn polecany jest 1.6 MPI o mocy 102 koni. Natomiast diesle to 1.9 o mocy 105 koni lub 2.0 TDI, ale tylko jednostki od 2009 roku z Common Railem o oznaczeniu CR. Wcześniejsze motory na pompowtryskach miały problemy z pompą paliwa czy układem wtryskowym. No i na dzisiaj to już wszystko. Już wkrótce kolejne zestawienie. Tym razem kompaktów do 20 000. Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów, komentowania oraz subskrybowania kanału. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!